Co zostało po latach stopowego niegdyś motocykla Hondy? Czy XX-em da się jeździć na co dzień? Jakie usterki i awarie go trapią? Oraz co oznacza jego przydomek Super Blackbird? O tym wszystkim dzisiaj. Ja mam na imię Jarek, a to jest kanał Motoholizm. Zaczynamy! Witajcie w miejscu dla uzależnionych od motoryzacji, w którym interesujemy się wszystkim, co ma silnik i daje frajdę z prowadzenia, niezależnie od tego, ile ma kół, lat, jak szybko jeździ, czy ile jest warte. A oto bohater dzisiejszego odcinka. Honda CBR XX 1100 Super Blackbird, czyli motocykl, w którym przyspieszenie od 0 do setki trwa krócej niż wymówienie jego pełnej nazwy, a prędkość maksymalna nadal robi ogromne wrażenie. Dzięki uprzejmości Tomka przejedziemy się dzisiaj tą motoryzacyjną legendą. A tymczasem krótkie spojrzenie w przeszłość. Czy słowa City Bike Racer coś Wam mówią? Pewnie nie wszystkim. A skrót CBR? Jeśli oglądacie ten film, to zapewne tak. Ale dla porządku. City Bike Racer to segment motocykli stworzony, jak sama nazwa wskazuje, do przemieszczania się na co dzień w niekoniecznie spacerowym tempie. Na przestrzeni lat powstało wiele modeli tej rodziny w różnych klasach pojemności, od 125 po ponadlitrowe XX. CBR 1100 Super Blackbird wjechał do salonów sprzedaży Hondy w roku 1996 i był wtedy najpotężniejszą bronią w walce o tytuł najszybszego motocykla świata. Chociaż sam producent podaje, że prędkość maksymalna wynosiła niecałe 290 km/h, to nie brak osób, które są święcie przekonane, że X osiągał magiczną trójkę z przodu. 3 lata później dobre samopoczucie konstruktorów Hondy zepsuło Suzuki ze swoją Hayabuzą, która już bezdyskusyjnie przekroczyła magiczną barierę 300 km/h. Żeby zakończyć ten wyścig zbrojeń, producenci zawarli umowę, na mocy której ustalono, że w kolejnych nowych motocyklach silniki będą ograniczane tak, aby najwyższą wartością, jaką zobaczymy na liczniku, było 299. XX, pomimo utraty miana najszybszego, pozostał nadal ekstremalnie dynamicznym motocyklem, który po dziś dzień jest pożądanym i cenionym partnerem w tzw. szybkiej turystyce, pozwalając w miarę komfortowo przemierzać długie dystanse w sportowym tempie. Honda CBR XX swoim wyglądem budzi respekt. Niezależnie od tego, czy zaliczasz się do pasjonatów motocykli, czy ledwie zauważasz w nich jakiekolwiek różnice, podchodząc do X wiesz, że masz do czynienia z poważną maszyną. Taką, która samymi kształtami zdradza nieprzeciętne możliwości i powoduje, że ludzie dzielą się na jej entuzjastów i na tych, którzy powiedzą: dzięki, to dla mnie za dużo. Odkąd pamiętam, ta CBR-ka robiła na mnie wielkie wrażenie. Wiedząc co nieco o jej możliwościach, jako młody chłopak wyobrażałem sobie, jakby to było przeciągnąć ją na biegach na jakiejś pustej, szerokiej drodze, zbliżyć się albo nawet osiągnąć VMAX i chowając się za owiewką, pokonywać 80 metrów na sekundę. Lata mijają i nie da się nie zauważyć, że X nie jest już najmłodszą maszyną, a na wrzucenie go do worka z klasykami chyba jeszcze za wcześnie. Na pewno broni się z przodu, gdzie zielona lampa o charakterystycznym kształcie, szerokie owiewki i kierunkowskazy w lusterkach ciągle wyglądają ciekawie. Na marginesie wymiana kloszy z pomarańczowych na przezroczyste odejmuje wizualnie kilka lat. Z boku uwagę zwraca aerodynamiczna linia ze smukłą z tej perspektywy lampą, która jest wydłużona ku przodowi, chociaż nie tak bardzo jak w późniejszej konkurencji od Suzuki. Upływ czasu najbardziej widać z tyłu, nawet lampa po liftingu niewiele tu zmienia. Przy dzisiejszych litrach, które wyglądają jak dawne 125, stary X może wydawać się bardzo masywny, ale między innymi to podobało mi się w maszynach z tamtych lat. Gotowa do jazdy Honda waży nieco ponad 250 kg. Silnik XX to 4-cylindrowy rzędowiec o mocy 164 koni. Pierwsze wersje były zasilane gazinkami. W 1999 roku do produkcji weszła zmodyfikowana wersja na wtrysku paliwa z układem dynamicznego doładowania wykorzystującym wloty powietrza pod lampą. Moc obniżono, przynajmniej katalogowo, do 152 koni. Parametry CBR-ki w roku premiery, czyli 1996, musiały być sensacją. Przypomnijmy sobie, jakie popularne samochody rozpalały wtedy wyobraźnię młodych ludzi. Golf VR6 174 konie. Wersja GTI zaledwie 150. Podobnie Astra GSI. BMW z 6-cylindrowymi silnikami od 150 do 190 koni.
Samochody popularne do jazdy na co dzień w rubryce moc wpisane miały najczęściej wartości ledwie dwucyfrowe. I w takich okolicznościach pojawia się CBR XX. 164 konie i co najwyżej 1/5 wagi każdego z wymienionych samochodów. Przyspieszenie do setki nie zajmowało nawet 3 sekund, a prędkość maksymalna w 1996 roku Honda CBR XX była po prostu najszybszym seryjnie produkowanym motocyklem świata. Jak wspomniałem wcześniej, kilka lat po tym insygnia władzy królowej prędkości przejęła Hayabusa, przekraczając magiczną trójkę z przodu. Dane te są świetnym tematem do rozmów przy piwie fanów obu motocykli, w praktyce jednak nie sądzę, żeby komuś brakowało prędkości w X-ie, nawet po pojawieniu się Hayki. Skrzynia biegów Hondy to gwarancja przyjemności z jazdy, nawet w tak niemłodym motocyklu. Przy odpowiednim wjeżdżaniu się w sprzęt można zmieniać biegi w górę bez używania sprzęgła, odpuszczając jedynie lekko gaz. Szóstka sprawdza się na trasie, na miasto wystarczą 3 pierwsze przełożenia. Spalanie w tym potężnym motocyklu może być zaskakująco niskie. Przy spokojnej jeździe można zejść do 6 litrów. 7-8 będzie mniej więcej wartością średnią, permanentnie odkręcona manetka gazu może jednak oznaczać dwucyfrowy wynik przy dystrybutorze. Duża CBR-ka, jak na sportowo ukierunkowany motocykl przystało, wymusza pochyloną pozycję za sterami. Ale to pochylenie jest na tyle wygodne, że trudno narzekać. Bardziej niż przeciętnie podgięte nogi na krótszych dystansach nie powodują dyskomfortu. Przy dłuższych trasach przerwy i tak będą konieczne z tego czy innego powodu. Manewrowania przy prędkości toczenia nie ułatwia wąska, typowo sportowa kierownica. Jeśli komuś to bardzo przeszkadza, rozwiązaniem są zestawy do jej podniesienia lub wymiana na zupełnie inną, szeroką wersję. To samo dotyczy szyby. Seryjną można zastąpić modelami turystycznymi o innym wyprofilowaniu. Dla wysokich motocyklistów zostaje jeszcze możliwość dołożenia deflektora. Myślę, że niezłym pomysłem może być też wyposażenie lusterek o poszerzające podkładki, bo przy moich 182 cm widok do tyłu częściowo zasłaniałem sobie łokciami. U wyższych osób problem może być więc poważniejszy. Po ruszeniu z miejsca od razu da się zauważyć pierwszą cechę motoru dużej CBR. Jest silny jak tur. Od samego dołu ochoczo napędza koło i nie ma nam za złe, jeśli zredukujemy o jeden bieg za mało przed rondem czy skrzyżowaniem. Elastyczność jest świetna. Odkręcasz manetkę i znikasz. Z tego co słyszałem od właściciela i co sam mogłem zauważyć, punktem oddzielającym chłopców od mężczyzn jest moment przekroczenia przez wskazówkę obrotomierza 6000 obrotów. Lepiej, żeby wtedy nawierzchnia była sucha, a droga przed nami pusta. CBR wyrywa w tym momencie do przodu, jakby nagle schudła dobre 50 kg, a prędkość rośnie w trudnym do uwierzenia tempie. Jeśli akurat jedziesz pustą niemiecką autostradą i postanowisz pozmieniać sobie biegi powyżej tych wspomnianych 6000, przekroczenie liczby 200 znajdującej się na liczniku pionowo na godzinie 12 jest po prostu banalnie łatwe. A co lepsze, poza znacznie bardziej słyszalnym łopotem wiatru, nie towarzyszą temu żadne inne niedogodności. Czasem jednak trzeba się również zatrzymać. Dbają o to dwie ponad 30 cm tarcze przednie z 3-tłoczkowymi zaciskami oraz jedna o średnicy 256 mm z tyłu. CBR wyposażona jest w świetny układ hamulcowy CBS, który uruchamia oba hamulce niezależnie od tego, z którego korzystamy. X bardzo skutecznie wtedy zwalnia, czuć, że motocykl wyraźnie siada, co daje poczucie kontroli i pewności przy zatrzymywaniu. Podsumowując, Honda prowadzi się przyjemnie i dosyć łatwo. Mimo sporego rozstawu kół, odpowiednio dobrany kąt główki ramy wzorowany na rozwiązaniu z Fireblade'a sprawia, że ten spory przecież sprzęt jest odpowiednio zwrotny i bardzo lubi zakręty. Ci, którzy obawiają się ekstremalnych doznań z jazdy, będą miło zaskoczeni. X-em można jeździć spokojnie i płynnie. Nie wolno tylko zapominać, na czym siedzimy i jak łatwo możemy się dzięki temu przenieść ze świata prędkości drogowych do tych raczej lotniczych. Honda CBR XX
ma opinię motocykla dosyć niezawodnego i pewnego. Jednak do technicznego ideału niełatwo się zbliżyć i tutaj nie jest inaczej. Egzemplarz Tomka pochodzi z roku 97 i ma przejechane ponad 100 tysięcy kilometrów, więc można już powiedzieć to i owo o niezawodności. Kilka spraw, na które trzeba zwrócić uwagę, to przede wszystkim sam regulator, jak i w ogóle połączenia elektryczne są przyczyną problemów z ładowaniem. Po wymianie i oczyszczeniu styków i kostek problem raczej się już nie pojawia. Zużyty koszt sprzęgłowy jest typową cechą X-a, jak również innych mocnych motocykli, która objawia się głośną, czasem nawet bardzo, pracą na wolnych obrotach. Jedyną radą jest wymiana, choć wielu właścicieli znacznie odkłada tą naprawę w czasie. Honda w latach 90. zmagała się z problemami z napinaczami łańcucha rozrządu, które tutaj też się pojawiają. Sam łańcuch będziemy za to musieli wymienić przy przebiegu około 100 tysięcy kilometrów. Poza tym używanie X-a, zwłaszcza przy pełnym wykorzystywaniu jego możliwości, będzie się wiązało z częstą wymianą materiałów eksploatacyjnych. Jak w każdej mocnej maszynie, bardziej obrywa się oponą, zwłaszcza tylnej. Koniecznie trzeba zadbać o stan klocków hamulcowych, które raz na jakiś czas trzeba będzie wymienić razem z tarczami. Nie warto tu oszczędzać na jakości. Do tego oczywiście napęd. Zębatki i łańcuch przenoszące znaczne siły będą kończyć żywot szybciej niż w przeciętnych maszynach. W pierwszych wersjach X-a serwis będzie również naturalnie droższy o koszt synchronizacji i czyszczenia gaźników. Honda CBR XX wydawała mi się przez lata motocyklem do bicia rekordów prędkości i szybkiego wyskakiwania na kawę na drugi koniec Polski. W sformułowaniu szybka turystyka szybkość była jak najbardziej na miejscu, ale turystyka? Objuczony kuframi XX wydawał mi się pięknym koniem wyścigowym zaprzęgniętym do wozu drabiniastego. Być może się starzeję, ale zaczynam zmieniać zdanie. CBR XX może być świetnym turystą, pod warunkiem, że dobrze go do tego przygotujemy. Może też być motocyklem na co dzień, co udowodnia Tomek, który dojeżdża nim do pracy. Znam też właściciela, który traktował swoją CBR-kę praktycznie jak skuter. Przemieszczał się nią głównie po mieście, rzadko jeśli w ogóle przekraczając 80 km na godzinę i był szczęśliwy z jej wyglądu i nienagannego stanu technicznego. Można i tak. Nie warto mówić o tym, że początkujący powinni odłożyć myśl o jeżdżeniu X-em na później. Każdy w końcu decyduje sam. Wiem tylko, że gdybym miał 20 lat i dorwał się do takiej maszyny, upojenie osiągami mogłoby całkowicie zagłuszyć głos rozsądku, a w takich momentach dzieją się rzeczy nieodwracalne, których być może nawet nie zdążymy pożałować. Mówiąc o CBR XX, nie da się uniknąć konotacji lotniczych. A to z bardzo prostego powodu. Ludzie odpowiedzialni za marketing Hondy postanowili dużej CBR-ce nadać przydomek, który wskazywałby na wyjątkowość tego motocykla ze szczególnym zwracaniem uwagi na prędkość. To ona była przecież jego największym wyróżnikiem. I w taki sposób najszybsza Honda została na zawsze połączona z kojarzeniem z wyjątkowym samolotem, produkowanym przez firmę Lockheed Martin modelem SR-71 Blackbird, najszybszym produkowanym seryjnie samolotem wprowadzonym do służby wojskowej. Blackbirdowi towarzyszyła aura tajemniczości. Stworzony był bowiem do zadań zwiadowczych i szpiegowskich, zapuszczając się w czasach zimnej wojny na tereny znajdujące się daleko za żelazną kurtyną po jej wschodniej stronie. Honda, korzystając na tej legendzie, dodała do swojego motocykla jeszcze słowo super i nie omieszkała umieścić SR-71 w licznych materiałach reklamowych. Po czasie można stwierdzić, że cały manewr promocyjny był skuteczny tylko do pewnego momentu. Owszem, samolot Blackbird był wyjątkową maszyną, jednak w momencie powstawania CBR XX okres świetności miał już za sobą. W drugiej połowie lat 90. nie pełnił już nawet czynnej służby. Powiedziałbym, że mimo wszystko marketingowo Honda postawiła na złego konia. Ciekawym zbiegiem okoliczności ostatni lot SR-71 odbył się w 1999 roku. W tym samym, w którym na rynku pojawiła się Suzuki Hayabusa, żeby odebrać CBR-ce tytuł najszybszego motocykla świata. To wszystko na dziś. Jeśli chcecie posłuchać również o innych pojazdach, użyjcie tego czerwonego przycisku pod spodem. Wtedy na pewno nie przegapicie nowych odcinków. A już w tej chwili zapraszam na kolejne filmy. Żeby do nich przejść, wystarczy kliknąć w jedną z miniatur, które pojawiły się właśnie na ekranie. To o czym teraz?